Zapytali, jaka religia. Ja mówię, chrześcijaństwo. I już lipa. Wyobraźcie sobie, gość za biurkiem siedzi i mówi: powtórz frazę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kierownik Tomasz Jakimiuk z tej strony. Weteran, dobrze to brzmi. Słuchajcie, w poprzednim odcinku naprawdę grubo się działo. Tych checkpointów z talibami naprawdę było dużo. Wyobraźcie sobie, że zabrali nas na centralny posterunek policji. W sensie mnie i mojego kierowcę, który okazało się, że mieszkał 11 lat w Europie. Dlatego też się zatrzymał, bo mówi: kurczę, no jadę i mówię, nie wierzę. Lokalny czy nielokalny? A mój kuzyn mówi: ty, na pewno nielokalny. Trzeba to sprawdzić. No i się okazuje, wiecie, że Polak na ulicy w Afganistanie łapie stopa. No mówi, że był tak zaskoczony, że normalnie nie mógł uwierzyć. Ale sytuacja taka, zatrzymywali nas, nie wiem, może 7, może z 8 razy. 2 razy były takie grubsze problemy. Za pierwszym razem naprawdę były takie, że no myślałem, że nie przejadę. W sensie, że oni pojadą beze mnie. Jednak finalnie udało się, wiecie, przebić. Wiecie, dlaczego oni chcieli mnie przepuścić? Bo dla nich definicja turysty nie istnieje. Dla nich gość z plecakiem, który jest sam, jest super podejrzany. Co on nie ma? Turysta ma dużo, znaczy obcokrajowiec, który przyjeżdża, ma dużo pieniędzy. I to jest dość ciekawe, bo ten mój koleżka, wyobraźcie sobie, że zabrali nas na tą główną centralną policję. Przyszło, nie wiem, z 40, no, żeby nie skłamać, może z 50, muszę zobaczyć na zdjęciu, z 50 osób. No, osób było normalnie jak na jakimś wystąpieniu. Wszyscy siedzieli dookoła, główny komendant, jakieś tam szychy, inni pracownicy. Słuchajcie, koleżka tłumaczył krok po kroku, kim jest turysta, czym jest turystyka, dlaczego turysta jest dobry dla talibów. Dlaczego turysta jest dobry? Bo turysta przyjeżdża i zostawia pieniądze. Bo turysta to człowiek, który przyjeżdża odwiedzać różne miasta, poznawać kulturę, tradycję, próbować jedzenia, że jedzenie jest inne niż u nas. Zapytali, jaka religia. Ja mówię, chrześcijaństwo. I już lipa. I wyobraźcie sobie, gość za biurkiem siedzi i mówi: powtórz frazę. A wiecie, no ja jestem stary lis w te klocki. Nie jeden kraj muzułmański, już powiem wam, że na tym kanale został odwiedzony. Może nie został opublikowany, bo nie zawsze robiłem filmy, ale został opublikowany. Dużo jest odcinków z krajów muzułmańskich na kanale Jak to daleko. No i dobra, on mówi: powtórz frazę. Powtórzenie frazy bardzo często to jest krótka fraza, która tak jakby jest zaczątkiem bycia muzułmaninem, przejścia na islam, czyli na zasadzie nie ma innej religii oprócz islamu, w islamie jest tylko jeden Bóg, Allah, la 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 la. Słuchajcie, gość mówi: powtórz to. I ten mój koleżka mówi: on chce, żebyś ty powtórzył taką frazę. Ja mówię, i wiecie, wszyscy na ciebie patrzą, nie? Wszyscy rozumieją, wszyscy patrzą. Ja mówię: no nie powtórzę. I on taka konsternacja. No i tłumaczy im, on nie powtórzy. I kolejne tłumaczy. Mówię: nie chciałbym pomylić się i nie chciałbym brzydko powiedzieć tej frazy, dlatego jej nie wypowiem. A oni: no wiecie, tak jakby, no co powiesz, no gość nie zna farsi, więc faktycznie, no nie chce połamać słów. Ciekawa sytuacja, bo wszyscy tak patrzyli. W islamie jest tak, w madrasie, w szkole koranicznej uczą, że jeżeli uda ci się nawrócić chociaż jednego niewiernego, czyli niewiernym czytaj chrześcijanina, buddystę, hindusów, wszelkie inne religie,
no to będziesz na 100% zbawiony i będziesz w niebie. W ogóle wczorajszy dzień był ciekawym dniem, stresującym delikatnie dla mnie. Nie będę mówić, że nie był stresujący, był delikatny stres, ale bez jakichś większych przeboi. Broń już na mnie nie robi wrażenia. Talibowie też nie. Najgorsi są ci, którzy, wiecie, zostali zwerbowani ze wsi. Brak edukacji, brak świadomości. Niesamowity brak świadomości. To w ogóle nawet ciężko w ogóle powiedzieć. Spotykasz człowieka, który trzyma broń i on pyta się, gdzie jest Polska, czy to na pewno nie w Stanach i czy turysta to przypadkiem nie gość, który chce zrobić krzywdę komuś w naszym kraju. Niesamowita różnica edukacji i naprawdę. I pamiętajcie, moi drodzy, oglądając te odcinki, bo to już jest, nie wiem, który 9, może 10 odcinek, może 11. Straciłem już rachubę. Oglądając te odcinki, nie bierzcie Afganistanu przez pryzmat kierownika. Pamiętajcie, że ja jestem starym lisem, starym lisem w podróżowaniu i poziom doświadczenia w kwestiach socjologiczno-psychologicznych, nie mówię w innych, bo wy pewnie też macie większe doświadczenie w przetrwaniu, w survivalu niż ja, ale socjologiczno-psychologicznie, żeby pewne kwestie wypracować w swojej głowie, pewne schematy i poznawcze, trzeba po prostu te schematy przeżyć. No i to są przeważnie bardzo ciężkie, trudne sytuacje w podróży. Więc ja wiem, że Afganistan do tej pory pokazany nie wygląda tak źle. I uważam, że nie jest tak źle. Tylko Holender jasna, nie jest tak źle dla mnie. A nie chciałbym, żebyście wpakowali się w Afganistan na takie jolo, jak do Hiszpanii, bo to nie jest Hiszpania. I trzeba o tym pamiętać. Dobra? Koleżka zaprosił mnie do domu. Zaprosił mnie do takiego miejsca, w którym się je i w którym się pije herbatę ze znajomymi. Czyli to jest na zewnątrz. Posiadłość jest ogromna, dom jest ogromny, ale to jest oddzielone dla gości. No i ja teoretycznie w ogóle jestem tutaj, proszę bardzo, z kurkami. Tu jest oddzielona parta, żebym przez przypadek nie zobaczył kobiet. Rodzina jest rodziną super zamożną tutaj. Ten dom ma chyba z pół kilometra, więcej niż pół kilometra szerokości i długości. Jest tak duży, że ta posiadłość, że po prostu ziomek jak wszedł jedną bramą, a my wchodziliśmy drugą, to musieliśmy czekać z 10 minut, aż typek przyjdzie. Naprawdę. No więc tutaj mam toaletkę, więc nie jest źle. Mam kurki i mogę z nimi sobie porozmawiać. Więc dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę ekscytująco, biorąc pod uwagę, że mam tego koleżkę, który mówi po angielsku płynnie. No i też, co najważniejsze, nie tylko mówi, ale fakt, że mieszkał w Europie, daje możliwość takiego elastycznego dostosowania się i wytłumaczenia, dlaczego jestem ja tutaj, a dlaczego powinienem być tutaj. O tak może bym powiedział, że to jest niesamowite. W ogóle on też studiował prawo, więc normalnie wczoraj jak adwokat mój. Ale szczęście. W szczęście nie wierzę, jak coś. Nie wierzę. Używam słowa szczęście, ale nie wierzę w szczęście. I w przypadki też nie wierzę. This is tandoor. People make bread. The bread. Z kolegami ruszyliśmy na eksplorowanie miasta. Pokażę wam dzisiaj... What the name of the city? Maymana. Jedno z większych miast tutaj w Afganistanie. I trzeba zaznaczyć, że tutaj mój kolega Zabi, jego rodzina 60 lat temu postawiła tutaj dwa budynki w centrum i od tamtego momentu miasto zaczęło się rozrastać. W ogóle ciekawa historia, bo tutaj nie było nic. A od momentu, kiedy zaczęli oni tutaj po prostu budować, no to zaczęło się po prostu rozrastać szalenie szybko. Są uniwersytety, są madrasy,
sklepy, szkoły, wszystko. I talibowie też są. Przyjechaliśmy na myjnię, dość ciekawa sytuacja, bo tutaj jest myjnia, tak? A tutaj jest hammam is here? I hammam jest tutaj, czyli łaźnia publiczna, w której możesz sobie umyć pachę. Możesz... Salam alejkum. Wszyscy znają moich koleżków tutaj i tutaj możesz po prostu budki zostawić. I w łaźni normalnie sobie możesz się umyć spokojnie, ciepła woda, wszystko. Jest duże pomieszczenie i są małe pomieszczenia, gdzie możesz sobie wziąć prysznic prywatnie. Zabawek nie można przynosić. Hammamik tutaj miejsca, żeby się przygotować. Salam alaikum. And this is like shower for people, yeah? Okej. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Wchodzisz i możesz się spokojnie umyć i nie będzie ci waliło spod pachy. In every city they have the place like this? Yeah, that's the big one, hammam. It's good to know for the travelers, so can take the shower. Tutaj mój koleżka, a tam jest główny hammam. Na co warto zwrócić uwagę, że jakość wykonania tego hammamu jest znacząco wyższa i lepsza niż na przykład w Maroku czy w innych miejscach. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. I tutaj tylko tak zerkniemy, dobra? Tutaj już nie będę wchodzić. Tak o sobie zerknę tylko od... Łaźnia parowa. Też jaki... Nie, żebym ja was zmuszał do tego, żebyście oglądali, jak ja będę się myć, ale chciałbym zaznaczyć, że naprawdę w Afganistanie, żeby chodzić brudnym, to trzeba chcieć być brudnym. Nawet osoby żebrające, proszę pamiętać, że osoby żebrające w Afganistanie mają dom. Żebrają sobie po prostu, bo nie mają co robić, może potrzebują pieniędzy, ale dom mają, jedzenie też mają, bo nikt głodnego tutaj nie zostawi. Dobra, chwilkę, ja się umyję i wracamy do programu. Wierzcie lub nie, ale czuję się fantastycznie po takim prysznicu. Ojejku, jak ja jestem pozytywnie zaskoczony Afganistanem. Nawet nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić. O, jak tu jest ciekawie, jak tutaj naprawdę szok. Dobra, wycieram się, ubieram się i idziemy w miasto. Pacha czysta, proszę sprawdzić. How many tourists they saw before totally? Yine o'sha savolni so'radi, qancha ko'ribsizlar. He says it's our first time after a long time we see. Wow. Yeah, tourists come, a backpacker. Really? Yeah. So long day. inshallah it's gonna be only better. Inshaalloh deydi oyista bundan nari yaxshi bo'ladi, ko'proq kelib ketaveradi. Inshaallah. They say welcome. Thank you. Koleżka z marchewek sok robi, salam alejkum. Najlepsze marchewki, takie marchewki, jasne. Nie ciemne, nie pomarańczowe, a jasne. Tutaj tak, żeby się troszkę świeciło. Szklankę się myje w misce, w wodzie, nie ma znaczenia. O proszę, wypita, przepłucze się, o i wszystko, już jak nowe. Sujata. Marka nie wiem skąd, obstałem, że chińska. I tak się zarabia hajsik. Taki soczek kosztuje 60 groszy z kufla. O, a tutaj jak ładnie poukładane, proszę zobaczyć. Tutaj, zobaczcie,
Przez cały dzień to spokojnie zejdzie, jeszcze będzie trzeba dokroić. Jaki młody. Tutaj w Afganistanie kolega mówi tylko ta marchewka, ale pyszna. Ale słodka, normalnie aż po prostu tak w głowę uderza ta słodycz. Ale to jest takie słodkie, to właśnie błonnik tak działa, że jest takie słodkie na początku, a później tak przestaje pomalutku być słodkie. Ciekawe. Zabi, do you have homeless people in Afghanistan? Yeah, we have too much already, but now Taliban collected all of them, paid monthly money, and they are not begging on the streets nowadays. Correct. Nice. Yeah, it's good news. Zobaczcie, jaki ciekawy krok. Talibowie wyeliminowali żebractwo z ulic Afganistanu, dając oddech mieszkańcom i poprawiając wizerunek miast. Niesamowite. Moglibyśmy się od nich uczyć. Jaki fajny krok. A ludzie, którzy żebrają w Afganistanie, mają dom, mają jedzenie. Czemu żebrają? Po prostu to są łatwe pieniądze. To są łatwe pieniądze, więc w Afganistanie pieniążków nie dajemy żebrającym. Problem został ładnie rozwiązany. To jest szkoła, w której dziewczynki mogą uczyć się do 6. klasy. W momencie, kiedy kończą 6. klasę, nie mają wstępu do szkoły. Mają kategoryczny zakaz. Tutaj za tym właśnie murem niestety nie możemy wejść. From my friends. Oh, really? Family, friends. Zobaczcie, w Afganistanie w miasteczkach są poukrywane wojska. Salam alejkum! Zaskoczony. Odwiedki przyszli. Zabi, I would like to ask this man about the situation in the education, about the girls. It's like what he thinking about that school is banned, is not open for the girls now. اما سوال پیشتر میکنه میگم این مکتبا که بسته از شما خوشحال هستین یا میخواین مکتبا باز باشه برای خوب است برای همه مردم باز شده خوب است برای دخترها باشه همه مسئله کانتونا همه‌اش باز شده خوب است مردم یک چیز یاد بگیره. Yeah. He says we will be really happy when the schools for women, universities open for everyone, for women and men. He will be happy when the schools will open again for women. He was before a teacher, girl teacher, yeah, woman he said teacher. already he was teacher for women. And now he's unemployment. Now he have a shop here. Small shop. A small shop here. No job in the school. نه فعلا هیچ چی ندارن میگه. رسمی کار نمیکنه. No now. Inshallah that education for women they will come back. انشالله میگه مکتب پس همه چیز خوب میشه و مکتب بر خانومان باز میشه و شما کارتان خوب میشه. بخیر. سلامت باشید. رفتیم برادر. خداحافظ. خداحافظ. Pamiętacie, kiedyś na wcześniejszych odcinkach z krajów muzułmańskich opowiadałem wam, w jaki sposób oznacza się domy i mieszkańców, którzy są zaszczepieni na różne choroby, takie jak na przykład polio, tężec, no i jeszcze inne. Zapisują się na drzwiach. Wyraźnie kredą, pach, wiadomo, że w tym domu zostali zaszczepieni tyle i tyle osób i koniec. Idziemy. Ten mój kolega po lewej śmieszny taki, bo nie zna nic po angielsku, ale chce się tak skumplować. A to nasza Ośka. Zobaczcie teraz, wchodzimy do jednej z aptek, nowa apteka, tutaj w mieście i zauważcie, ile jest towaru.
Tutaj można znaleźć leki na wszystko. I żeby nikt nie myślał, że w Afganistanie brakuje leków. Bo te leki są naprawdę na wszystko. Tutaj na bóle. Traumazol na bóle. Ale co mnie interesuje? Interesuje mnie, skąd te leki przychodzą, wiecie? Chciałbym zobaczyć skąd one z Bangladeszu. Bangladesz, widzicie? Indie, Bangladesz i przeróżne inne strony świata. No tutaj nie jest średniowiecze. Tutaj nie jest średniowiecze i ja wam tymi odcinkami z Afganistanu, jak to daleko w Afganistanie, chcę to udowodnić. Aj, okej. Kanary. Słuchajcie, jest dość ciekawa sytuacja, w której zaraz wam opowiem, co łączy Kanarki z Polską. Salam alejkum. Salam alejkum. Kanary. Kanarki. Zaraz Zabi, zaraz tak, to są kanarki. Zaraz Zabi. So these canaries, the people in Afghanistan, they say that they are from Poland, from Dagestan. The best canary in Afghanistan is from Poland. How much cost Polish canary. How much cost one canary? Chandas himate canary. Isoira canary. This is mixed and this is canary. This is canary. Yeah. How much cost like this? Maybe $100. $100. Yeah. 3,000 Afghani. 3,000 Afghani. $40. $40-50. Yes. Ooh. Canary Polandi dar in? Yes. Dagestan. Poland. From Poland. Słuchajcie, ja muszę tutaj sprostować. Oni tutaj mają taką informację, że to jest z Polski. Prawda jednak jest, ja trochę odejdę, prawda jednak jest trochę inna, ze względu na to, że kanarki występują na Wyspach Kanaryjskich, a nie w Polsce. Występują na przykład na Fuerteventurze, na Lanzarote. To są dwie wyspy kanaryjskie, które możecie spokojnie znaleźć na mapie. Co więcej, występują też na Azorach i na Maderze. Średnia długość kanarka to mniej więcej plus minus 10-12 cm. Czekajcie, bo mnie obstrał. Ała, obstrał mnie. 12 cm. I taki kanarek mniej więcej śpiewa, tak jeden śpiew może trwać nawet do 25 sekund. Posłuchajcie, jak tutaj sobie śpiewają. A, tam są kanary jeszcze. Chodźcie tam, bo tam te śpiewają. A to jest chyba... Wow, to jest... Ojejku. Nie denerwuj się. Chcę uciec. Nie wiem, co to jest za ptaszek. Ale jaja. Tutaj podejdźmy. Kanarka tutaj nie widzę. To są papuszki faliste. Przepraszam. Papagaja, I think. This is papuga. Tutaj może będziemy mieć więcej. Jest kanarek. Tutaj jest między innymi. Nie, to jest papuszka. Kanarek jest tutaj. Ja już się specem zrobiłem, słuchajcie. Kanarki, ptasiorki. Ja powiem wam szczerze, że why the Afghani people they love birds at home? Everywhere I think people likes to have birds at home. Like nature. Keep the nature, the music. Yeah, the music, singer canary people need at home. Very nice singer. When it sings, really nice. Sings.
Muzyka w domu, papuszki faliste, przeróżne mieszanki kanarków, bo kanarki też występują no w różnych odmianach. Te nie wiem co to jest, może ktoś z was będzie wiedział. Zobaczcie. Chciałbym też podpowiedzieć wam, żebyście zwrócili uwagę na kształt klatek. Te kształty klatek są po prostu w kształtach kopuły, które bardzo często w meczetach są stosowane. Kamieniem dociążone, żeby klatka nie latała. Ale wciąż nie mogę zrozumieć, co to jest za ptak. O, ten tutaj. Zaraz podpytam, to spróbuję wam wyjaśnić. Talibowie nas zatrzymali, ale ja już to biorę bardzo, tak powiedziałbym, z dystansem, no bo ile można tak jakby tłumaczyć. Te ptaki wciąż nie mogę się dowiedzieć, co to są za ptaki, ale one były wykorzystywane do walk, coś w stylu jak walki kogutów. Patrzcie, jaki jest taki agresywny. Bardzo agresywny, taki zdenerwowany bym powiedział, więc odejdę, bo tutaj też ekipa przyjechała, więc on się denerwuje. Patrzcie, jaki skoczny. No, o. Z chłopakami. Pogadali z chłopakami tutaj, no i załatwione już. Pytają, czy nie potrzebuję pomocy. Nie, mówię, nie potrzebuję. No ja tutaj jestem zakumplowany, tutaj wtyki mam bardzo duże. Zauważcie, najlepszy kebab w mieście. Podejdę tutaj, zobaczcie, salam alejkum. Salama. Koleżka tutaj wachluje. Zobaczcie, no nic nie widać, tak się mięsko tutaj robi. Ale powiem wam jedno, że tutaj w mieście, przepraszam, oj, no. Mixing hytting. Something like this. Okay. Jest. I tutaj chłopaczki chlebek przynoszą. Tu nikt nie ma problemu z dotykaniem chleba. Ktoś mył ręce, nie mył ręce. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Tutaj kolega w Norwegii trochę pracował, ale na co chciałem zwrócić uwagę? Tu Czarina sobie zaparkowała. Proszę bardzo. Na co chciałem zwrócić uwagę, że w tym mieście nie ma żebractwa. W Mazari było żebractwo dla pieniądza, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj bezdomni mają specjalne w ogóle pieniążki co miesiąc od talibów. Do jedzenia! Come on to eat! Zobaczcie, szykują się na kolację, obiad o kolację. Zobaczcie, jakie fajne mięso z owcy. Tu jest wątroba. Tu jest mniejsze mięsko na kebaby. Rzecz jasna, zawsze musi być też tłuste. Słoninka. Zobaczcie, to mięso w ogóle jest tak chudziutkie. To jest najwyższej klasy mięso. To jest najwyższej klasy mięso. Cena taka jak u nas, no nie wiem, nie do osiągnięcia. Tu koleżka nadziewa. Przepraszam. Ja im trochę tam przeszkadzam. O, po 4 kawałeczki. Pyk. Nadziewa. Zobaczcie, jakie jedzonko. Kebab. Mięso soczyste. Cebulka. Sos pomidorowo-czosnkowy. Przyprawy. Tego nie jem, bo to ostre. Chlebek świeżutko zrobiony. W towarzystwie kumpli. Szanowni Państwo, dzisiejszy odcinek kończymy akcentem imprezowym.
dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Ponieważ niczym się impreza nie różni od tej w Polsce. I co? Jutro ruszamy. Zatem zapraszam na kolejny nowy odcinek. Uprasza się o łapeczkę, komentarz, pocztę sandałową, czyli podanie odcinka dalej znajomym na komunikatorze, np. WhatsApp czy na Messengerze. Polecam kupić książkę Ludzie Drogi, czyli kontynuować z kierownikiem przygody innych ludzi i kierownicze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z Afganistanu. No i cóż, i tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszam na kolejny odcinek. Prawdziwy Afganistan. Nie ma żadnego bajkopisarstwa. Nic a nic. Impreza syta. Bardzo syta. Oj, bardzo. Dobrej nocy. Cześć.